Cześć, witam wszystkich. W końcu zdecydowałem się na otworzenie swojego kanału na YouTube, gdzie mogę z Wami podzielić się swoją wiedzą z zakresu akwarystyki, swoich podróżach po Polsce i Europie, w przyszłości może i nawet na świecie, gdzie staram się udokumentować miejsca godne odwiedzenia, od dość niezwykłych sklepów akwarystycznych poprzez oceanaria, morza, generalnie wszędzie tam, gdzie jest woda. Pomagać mi w tym będzie moja partnerka życiowa Kasia, która nieraz pojawi się u mnie na kanale. Planuję również pokazać, w jaki sposób prowadziłem swoje zbiorniki, jakie swoje patenty wprowadziłem w tych zbiornikach, a wśród nich jest m.in. chłodzenie wodne lamp LEDowych, czy oczywiście same wykonanie takich lamp LEDowych, czy stała podmiana wody w akwarium. I o tym w moim pierwszym odcinku. Zapraszam. Moje akwarium jest zbiornikiem o wymiarach 170 na 70 na 55. Jest to akwarium wykonane ze szkła OptiWhite, które jest na froncie, oraz ze szkła typu float, które jest praktycznie dookoła i pod spodem. Z tyłu na akwarium mam naklejone czarne tło. Oprócz akwarium zamówiłem jednocześnie aluminiowy stelaż oraz sampa. I do sampa generalnie nigdy nie byłem przekonany z tego względu, że się bałem, że co się stanie, jak się prąd wyłączy, jak będzie jakaś awaria, przypięcia, że woda się wyleje, ale zostałem uświadomiony, że to nie jest prawda, ponieważ sampy mają taki zapas, gdzie ich konstrukcja nie pozwoli na to, żeby woda się wylała poza niego. Dzięki temu zamiast jakichś dwóch FX-ów, dwóch filtrów zewnętrznych, po prostu mam sampa, z którego jestem mega zadowolony. W tym sampie mam też właśnie wywiercony otwór, który trochę nie przemyślałem. Zamiast wykonać go w ostatniej komorze sampa, wykonałem go w drugiej. Co było błędem, ponieważ ostatnia komora sampa pozwala na to, że dowolnie ten zrzut wody mógłbym sobie regulować. To znaczy, wystarczy dać, nie wiem, kolanko, jakieś dodatkową rurę, żeby podnieść poziom wody w sampie. A niestety w drugiej komorze to tak już nie działa w ten sposób. Tutaj akurat dużo osób by się wystraszyło, mówią, kurczę, facet skupiał koło gniazdka, będzie puszczać wodę. Gdybym kogoś to zobaczył, bym tak samo pomyślał, jednak to gniazdko sam montowałem i wiem, że tylko kable idą z góry do dołu i nigdzie indziej, tak? Ponieważ to gniazdko było robione tylko wyłącznie pod sprzęt, pod akwarium. Dlatego tutaj akurat nie ma się czego bać. To jest dziura wywiercona na wylot, która przechodzi do kuchni. Właśnie sprawdzałem, czy da radę to wykonać, tak? Ponieważ wszędzie, najlepiej aby były wszędzie skosy, tak? Gdziekolwiek rury nie daje, musi być skos. I tutaj generalnie chciałem zrobić coś takiego, żeby jak w najdalszym punkcie właśnie tej rury kanalizacyjnej, żeby zamontować właśnie tą całą instalację. To niestety jest rura polipropylenowa, dlatego wymaga ona specjalnych klejów, ale oprócz specjalnych klejów dwuskładnikowych, tak, który składa się z bazy oraz kleju właściwego, jeszcze na wszelki wypadek dołożyłem sporo silikonu. I dzięki w sumie tej bazie ten silikon też się dosyć fajnie trzyma i dlatego w tym momencie to już za 2 lata to pracuję, mogę spać dalej spokojnie, nie martwiąc się o to, że coś mi się z tą instalacją stanie. Tutaj pozwoliłem sobie przedstawić szybką zasadę działania. Tak, ten narysowany biały wężyk to jest to wężyk V6 i to jest właśnie wyjście z filtra RO. Pada nam świeża woda do pierwszej komory filtra. Stamtąd woda się uzupełnia wszystkie przegrody w naszym sampie i wpada na samym końcu do ostatniej komory, w której znajduje się pompa i właśnie nasza instalacja. Podnosząc poziom wody na ostatniej komorze, ta woda powoduje to, że po prostu sobie delikatnie spływa nam po rurach, które zamontowaliśmy prosto do kanalizacji. I w zasadzie na tym polega cała zasada działania. Ja musi bez akurat system kropelkowy, tak, czyli delikatnie mi kropi z filtra RO i delikatnie wybiera wodę, która już prosto z tego sampa ląduje w kanalizie. Tutaj widać instalację filtra RO wraz z filtrami sedymentacyjnymi oraz blokiem węglowym, gdzie jednym zaworem
reguluje przepływ wody, który dochodzi do chłodzenia lampy, a drugi to wiadomo, to jest stała podmiana. Czyli tutaj akurat ja mam u siebie metodą kropelkową, mi się to podmienia, żeby nie było cały czas, nie wiem, skoków, jakichś poważnych skoków temperatur. No, wiem, że to nie estetycznie wygląda, ale to po prostu jest prototyp, to po prostu ma działać, a nie wyglądać, tak? Nic nie cieknie, w razie W i tak jest tam ręcznik, ale wszystko sprawdza się świetnie. Bardzo ważnym elementem, ja u siebie właśnie mam na samym końcu, jest zrobienie syfonu, tak? Ale właściwie to korka wodnego, z tego względu, że każdy wie, że z kanalizacji jednak trochę powiewa, tak? Taki prosty element może nam zagwarantować to bezpieczeństwo i nie będziemy musieli się obawiać właśnie, że woda nam się w jakiś sposób cofnie. Pierwszy raz po ponad 2 latach otworzyłem, tak? Dlatego przepraszam za ten bajzel, za ten syf. Tu jeszcze podpórki, które tam trzymały mi to wszystko. I tutaj właśnie mamy ten syfon, tak? On jest tutaj właśnie zagięty, dzięki temu blokuje wodę. Tam w razie W jest taka mała miseczka, jest sucha, to jest najważniejsze. Tam też w razie W są ręczniki, bo z tyłu mebli mogę jeszcze rękę włożyć i ewentualnie sprawdzić, czy ręcznik nie jest mokry. No to z mojej strony już wszystko. Mam nadzieję, że komuś ta wiedza może się przydać. Pozdrawiam.